Cześć, z tej strony Michał, a to jest kolejny odcinek serii z archiwum M. Dziś poświęcony singlowi I'll Remember, Theme from the Motion Picture with Honors. Ten singiel ukazał się na świecie z dwoma różnymi okładkami i przed wami już pierwsza z nich, bowiem patrzycie na amerykańską 12-calową płytę winylową. Zwróćcie też uwagę, że z tyłu mamy napis Madonna I Remember w tle, jak również promocyjny stempel w prawym dolnym rogu. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość tego singla, mamy tutaj 4 wersje piosenki: Guerrilla Beach Mix, Album Version, Guerrilla Groove Mix oraz Orbit Alternative Remix. Zwróćcie również uwagę proszę na okrągłą naklejkę na okładce. Spójrzmy też na to, jak wyglądają etykiety tego wydawnictwa. W Stanach Zjednoczonych wydane zostało również tak zwane Advanced Promo, które zawiera taki sam zestaw remixów jak wydanie komercyjne. Dodatkowo również w Stanach ukazała się winylowa 7, gdzie po jednej stronie mamy tytułowy utwór, a po drugiej stronie znajdziemy Secret Garden, czyli ostatnią piosenkę z albumu Erotica. W Stanach Zjednoczonych ukazały się również CD single. Pierwszy z nich został wydany w kartoniku. Jest to typowy dwutrak, gdzie ponownie oprócz tytułowego utworu znajdziemy Secret Garden. A dysk, który znajdziemy w tym kartoniku, jest typowym dyskiem dla wydawnictw Mavericka z pierwszej połowy lat 90. W Stanach Zjednoczonych ukazały się również maxi single wydane w digipackach. Zwróćcie tutaj proszę uwagę na inne zamknięcia tych płyt. Natomiast okładki oprócz tego są identyczne. Otwórzmy te digipaki, aby znaleźć różnice pomiędzy tymi wydawnictwami. Na pierwszy rzut oka są one oczywiście bardzo podobne, natomiast jak przyjrzymy się im z bliska, to znajdziemy nie tylko różnice co do koloru użytego do wydrukowania logo Mavericka, ale również pewien błąd, który wkradł się na jedno z tych wydawnictw. I zacznijmy od tego, że są to ponownie wydawnictwa czterotrakowe, niemniej o nieco innym zestawie traków niż winyle. Mamy tu mianowicie I Remember Album Version, Guerrilla Beach Mix, trzecia ścieżka to jest Live from the Girly Show Why It's So Hard, napisane z błędem, i czwarte I Remember Orbit Remix. Natomiast na drugim wydawnictwie trzecia ścieżka jest już napisana prawidłowo Why Is It So Hard? Live from the Girly Show. Te same różnice możemy znaleźć z tyłu okładki, gdzie ponownie na jednej z wersji trzeci numer na singlu, czyli Why Is It So Hard, jest napisane z błędem. To już wydawnictwo z Kanady, gdzie maxi singiel ukazał się w jewel case'ie. Oprócz tego jest on graficznie bardzo podobny do wydawnictw amerykańskich i ponownie zawiera błąd Why It's So Hard zamiast Why Is It So Hard. Tak wygląda to wydawnictwo w środku i tutaj na płycie ponownie znajdziemy ten sam błąd. To natomiast jest wydawnictwo japońskie na 3-calowym dysku w tak zwanym snapcase'ie. Na płycie ponownie znajdziemy utwór tytułowy oraz Secret Garden.
a z tyłu tego opakowania znajdziemy tekst piosenki i tłumaczenie na język japoński. A tak wygląda wydawnictwo z Tajwanu, gdzie singiel ukazał się w Digipacku. Ponownie znajdziemy tutaj zestaw 4 ścieżek, identyczny z tym, co widzieliśmy na maxi singlach amerykańskich, i ponownie mamy tutaj w trackliście błąd. Jest znów napisane Why It's So Hard zamiast Why Is It So Hard. Sam Digipack, jak widzicie, jest bardzo ładny. Natomiast płyta jest podobna do płyt amerykańskich. To już wydanie 3-calowe, które znajdziemy w japońskim boksie. Mamy tutaj ponownie oprócz I Remember utwór Secret Garden. A tak wygląda płyta, którą znajdziemy w tej japońskiej kopercie. I Remember ukazał się również w RPA. Tutaj mamy wydanie w kartoniku zawierające ten sam zestaw ścieżek, który znamy już czy to z Tajwanu, czy z Ameryki, i zwróćcie uwagę, że ponownie znajdziemy tutaj błąd w trackliście. Oczywiście błąd dotyczy 3. ścieżki, gdzie jest napisane Why It's So Hard. Teraz już pora na wydawnictwa europejskie, gdzie singiel ukazał się z zupełnie inną okładką. Tutaj na wydawnictwie brytyjskim znajdziemy informację, że singiel zawiera remiksy Williama Orbita. Tył okładki również jest inny od tej amerykańskiej. Znajdziemy tutaj ponownie 4 traki i są to te same traki, które znajdziemy na amerykańskim winylu. Od razu spójrzmy również na etykiety tego wydawnictwa. Bardzo podobny winyl ukazał się również w Niemczech. Różni się on jedynie etykietami. Oprócz tego w Europie ukazały się winyle 7-calowe, ponownie z jasną okładką, z bardzo podobnym tyłem, zawierającym reklamę The Girly Show, jak również albumu, soundtracku, na którym znalazła się piosenka I Remember. Tak wygląda brytyjska 7, dostępna alternatywnie również z żółtymi etykietami. A to już brytyjska 7 z tak zwanego jukeboxa. Na niemieckiej 7 znajdziemy ponownie I Remember oraz Secret Garden, a tak wyglądają etykiety jednego wydawnictwa z dużą dziurką oraz etykiety drugiego wydawnictwa, jak widzicie, z małą dziurką. Chciałbym Wam teraz pokazać wydania europejskie. Zwróćcie uwagę na to, że są one wydane w slim case'ie, jest ich całkiem sporo, ale dlaczego, to do tego przejdziemy za chwilkę. Na początek zwróćmy uwagę na naklejkę. Mamy tutaj informacje o remixach Williama Orbita oraz o dostępności Why Is It So Hard, czyli piosenki w wersji live. Natomiast mnogość tych wydań europejskich wynika przede wszystkim z tego, że zawierają one całe mnóstwo błędów. Przed Wami różne tłoczenia, dlatego też widać różnice na samych płytach, na których zgodnie z informacją na dyskach znajdziemy I Remember 4.22, druga ścieżka Orbit Remix 4.20, Guerrilla Beach Mix 6.10 i czwarta ścieżka
Why Is It So Hard Live. Przy czym odnośnie tej czwartej ścieżki występują rozbieżności. Raz mamy podany czas 5:13, a raz 6:49. I jeżeli spotkamy się z czasem 5:13 na płycie, to rzeczywiście na tej płycie znajdziemy Why Is It So Hard Live from the Girly Show. Natomiast jeżeli na płycie znajdziemy zadeklarowany czas 6:49, okazuje się, że mamy tam utwór In This Life, również z The Girly Show. Informacje na wkładkach, jak widzicie teraz, mówią jeszcze co innego, ale nimi akurat trudno się w tym wypadku sugerować. Tak jeszcze te płyty wyglądają w środku, no i mamy tutaj całkiem niezły miszmasz. Dopełnieniem tych wydań europejskich jest jeszcze wydanie w kartoniku, które ukazało się na rynku francuskim. Zawiera ono ten sam zestaw ścieżek, które widzieliśmy na chwilę temu oglądanych wydaniach europejskich. Z tyłu dodatkowo jest reklama The Girly Show oraz soundtracku z filmu With Honors. Spójrzmy też, jak wygląda sama płyta. Jest jeszcze jeden kartonik. Tym razem jest to wydanie australijskie. Bardzo podobne do tego europejskiego, zarówno jeżeli chodzi o zawartość tracków, jak i o umieszczenie obu reklam z tyłu. Natomiast to wydanie ma inaczej wyglądającą płytę. I na koniec zostawiłem jeszcze płyty promo. Wcześniej oglądaliśmy już jeden winyl. To jest natomiast niemieckie jednotrakowe promo, bez okładki. I jeszcze amerykańskie jednotrakowe promo z białą okładką. A płyta bardzo podobna do tych płyt komercyjnych, bardzo często spotykana w latach 90. I czas na podsumowanie. Według mnie I Remember jest jedną z najpiękniejszych ballad Madonny. Tak naprawdę jest to piosenka stanowiąca pewnego rodzaju most pomiędzy erotyką i bedtime stories, z zachowaniem pełnych niekonsekwencji, a mianowicie z jednej strony ta piosenka mogła służyć do złagodzenia wizerunku Madonny, a z drugiej strony w tym samym czasie Madonna odwiedziła Lettermana i miał miejsce ten słynny wywiad, w którym kilkanaście razy użyła słowa na F. No ale taka jest właśnie przecież Madonna. Ten singiel odniósł ogromny sukces w Ameryce Północnej, był numerem 1 w Kanadzie, numerem 2 w Stanach Zjednoczonych. Tutaj pamiętajmy, że on utknął na drugiej pozycji aż na 4 tygodnie. Natomiast sukces tego kawałka w Europie był zdecydowanie mniejszy. Co prawda był to numer 1 we Włoszech, dotarł ten numer też do top 10 w Wielkiej Brytanii, w pierwszym tygodniu na 10. miejsce, w drugim na 7. Natomiast w wielu krajach europejskich był totalnie poza pierwszą 20, a na przykład w Niemczech tuż poza 40. Najwyraźniej w Europie taki kawałek potrzebował trochę więcej promocji, natomiast bardzo się cieszę, że mamy ten kawałek na składance Something to Remember, bo zawsze do niego wracam z ogromną przyjemnością. Na dziś to tyle. Dzięki, cześć.